Szczęść Boże. Bardzo serdecznie Was witam w pierwszym odcinku nowej serii wideo, która będzie nazywała się Kundel przydrożny. Dlaczego taka nazwa? Ano pewnie dlatego, że zazwyczaj wszystkie dobre rzeczy, a mam nadzieję, że ta seria będzie dobra, biorą się z jakichś pomyłek i podobnie jest z tą nazwą. Otóż pierwsza mądra książka, jaką przeczytałem w życiu, to Dolina Issy Czesława Miłosza. Jest w tej książce scena, która zawsze bardzo mnie poruszała i która otwierała moją wyobraźnię. Mianowicie młody chłopak, prawdopodobnie młody Czesław Miłosz, mieszka u swoich dziadków na wsi i obok domu, w którym mieszkają, jest wielka błotnista kałuża, w której pływają kaczki, w której żyją wręcz kaczki. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że tuż za rogiem, dosłownie kilka kroków dalej, jest wielkie jezioro. Piękne, z czystą wodą, głębokie, gdzie jest mnóstwo roślin, no po prostu raj dla kaczek. I ten chłopak pyta swojego dziadka, który wygląda trochę w tej opowieści jak taki mądry Bóg ojciec: dziadku, dlaczego te kaczki nie idą do tego jeziora? Dlaczego się tutaj taplają w tym błocie? I wtedy dziadek z taką odwieczną mądrością mówi: ba, gdyby one wiedziały. I myślę, że to jest historia o bardzo wielu z nas, że bardzo wielu z nas ma tuż za rogiem przepastne jezioro szczęścia, przepastne jezioro, gdzie można by pójść, gdzie się dokonują niezwykłe przygody, gdzie życie ma naprawdę smak, a siedzimy w naszym bagnie i trzeba pójść w drogę. Gdzie to ta pomyłka, o której mówiłem? Mianowicie potem przeczytałem drugą książkę Czesława Miłosza, nazywała się Piesek przydrożny. I jakoś tak się wkleiło w moją głowę, że zawsze kiedy myślę o tej pierwszej, to myślę, że ona się nazywa Piesek przydrożny. I zawsze kiedy myślę o tych kaczkach i o tym, że powinienem wyjść z mojego bajorka i pójść dalej w świat, to myślę o piesku przydrożnym. To się też dobrze składa, bo Dominicanes po łacinie to psy pańskie, więc to jest taki pies przydrożny, a że ze mnie żaden pies rasowy, tylko kundel, no to będzie przydrożny kundel. Ale ten kundel to nie tylko literacka metafora, to nie tylko książki, które się czytało w dzieciństwie, tylko to jest też coś znacznie poważniejszego, dlatego że Biblia posługuje się tym obrazem i myślę, że to jest obraz, który każdemu z nas może być bardzo bliski. Mianowicie, kiedy Pan Bóg wysyła kogoś w drogę, kiedy Pan Bóg wysyła kogoś, żeby znalazł swoje szczęście, żeby pokonał trudności w życiu, żeby znalazł narzeczoną, żeby odnalazł sens tego, po co żyje, to jak się okazuje, daje mu zawsze dwóch przewodników. Tak o tym mówi Księga Tobiasza. Otóż człowiek, który wyrusza w drogę, zawsze dostaje anioła i dostaje psa jako przewodników. Dostaje anioła i kundla. I jeżeli chodzi o anioła, to jestem zupełnie spokojny, bo każdy z nas na pewno takiego przewodnika ma. Pan Bóg, kiedy nas stwarzał, to każdemu z nas przeznaczył jednego anioła. Często nazywamy go aniołem stróżem. Takiego, który nas ciągle prowadzi, który nas strzeże, który kieruje na właściwe drogi. Czasem mamy trochę trudność, żeby go usłyszeć, żeby go zobaczyć, żeby wejść z nim w przyjaźń, ale o tym też kiedyś pewnie opowiem. Natomiast jest jeszcze drugi przewodnik, ten kundel, ten, który patrzy pewnie trochę z innej perspektywy, takiej bliższej ziemi. I jeżeli takiego przewodnika Ci brakuje, to zapraszam, żebyśmy wspólnie drogi poszukali, żebyśmy wspólnie przede wszystkim w Biblii pomocy na drogę życiową poszukali. Jaki był ten Tobiaszowy pies? No przypuszczam, że taki jak każdy kundel, który chodzi gdzieś ze swoim panem. Pewnie chciał wziąć udział we wszystkim, co się działo. Pewnie ciągle biegał dookoła i dawał znać, że jest. Pewnie tam, gdzie Tobiasz rozpłatał rybę i chciał ją zjeść, to przypuszczam, że chciał mu chapnąć jakiś kawałek, żeby coś dla siebie dostać z tej ryby. Pewnie tam, gdzie Tobiasz walczył z tym okropnym demonem Asmodeuszem, który zabił już 7 mężów jego przyszłej żony Sary, to pewnie jego pies darł się w niebogłosy, pewnie szczekał jak najęty, po to, żeby swojego pana po pierwsze ostrzec, a po drugie, żeby mu dodać odwagi. A może nawet myślał, że tym szczekaniem wygra z tym demonem. Też pewnie ten jego pies cieszył się z tego wszystkiego, co się dobrego dzieje w życiu jego pana. Jest nawet taka piękna scena pod koniec ich podróży, której niestety nie mamy w naszym tłumaczeniu Pisma Świętego, ale które możemy znaleźć w Wulgacie, w łacińskiej wersji, bo tam jest napisane, że jego pies, kiedy wracali do domu, wybiegł do przodu i merdał ogonem na znak radości.
I właśnie taki będzie przydrożny kundel. Będzie chciał wziąć udział we wszystkim, co się człowiekowi dzieje po drodze. W jego radościach, w jego trudnych sprawach, po to, żeby czasem ostrzec, a czasem dodać odwagi. Będzie chciał po prostu być tam, gdzie jest życie, tam, gdzie nasze drogi idą i patrzeć na to wszystko poprzez Biblię, poprzez jej światło, tak aby dobrze to nasze życie przeżyć i zrozumieć. Więc jeżeli masz ochotę na wspólną drogę, na to, żeby przejść kawałek razem, żeby się trochę poszwędać po tym Bożym świecie, żeby poznać trochę biblijnych tajemnic, żeby przeżyć trochę przygód, to zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.